Nie mamy zamiaru powiększać. Ja 2 kotletów na obiad nie zjem. Palcem pokazuję, a resztę wykonuję ja, nie? Stwierdzą, że Fendt to jest psujek taki. Jest samolot. Była kiedyś motolotnia. Gospodarstwo nie jest podporządkowane pod biogazownię. Powiem tak, pierwsze 2 lata to była tragedia. Kilowatogodzina kosztuje gdzieś koło złotówki. Pracujemy od 7 do 15. Soboty i niedzielę wolne, ale ja mówię tak, po co ci to? Tegoroczna zima dała się we znaki wielu mieszkańcom naszego kraju, jednak mieszkańcy osady Sieńsk, znajdującej się w województwie lubuskim, nie muszą się przejmować rosnącymi cenami pelletu, nie muszą się przejmować, bo całą tą miejscowość ogrzewa biogazownia rolnicza, która działa już tutaj od blisko 10 lat. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie państwa Darmachów. Są z nami jego właściciele, pan Remigiusz i jego syn Paweł. Powiedzcie nam na początek, jak duże jest gospodarstwo, które wspólnie tutaj prowadzicie, no i czym się przede wszystkim zajmujecie? Gospodarstwo się nie zmieniło od 10 lat, powierzchnia jest taka sama, gdzieś około 800 hektarów. Nie mamy zamiaru powiększać, chociaż były możliwości po prostu nabycia ziemi, ale ona była oddalona gdzieś tam od ośrodka po parę kilometrów. To jest bez sensu. W dzisiejszych czasach, wie pan, uprawianie gdzieś ziemi oddalonej daleko od centrum naszego gospodarstwa nie ma żadnego sensu, bo to podwyższa koszty. I zawsze mówię, jak wszyscy twierdzą, że dlaczego nie kupiłeś, bo jest taka okazja i tak dalej. Odpowiadam jednym takim stwierdzeniem ogólnym. Ja 2 kotletów na obiad nie zjem. Uprawiamy wszystko, począwszy od rzepaku. W tym rokuśmy spróbowali zasiać sorgo na takich gruntach niechcianych, zaciągając opinię, że ta roślina rośnie wszędzie i bez nawożenia. I to się sprawdziło, bo rok był niesprzyjający na sorgo. Zebraliśmy gdzieś około 4,5 tony z hektara na czysto, na gruntach, gdzie średnio owiec dawał nam niecałe 2, prawda, a reszta po prostu nie wychodziła. I zastanawiamy się teraz, bo nie ma rynku na sorgo. Jeżeli nam dobrze pójdzie sprzedaż tego sorga, to będziemy to kontynuować na tych gruntach. Cena się waha w granicach ceny za dobrą, konsumpcyjną pszenicę. Także te grunty będą wykorzystane z jakimś tam pożytkiem, nie? Bo do tej pory to jedynym pożytkiem to było to, że braliśmy za to dopłaty. Pszenica dominuje, rzepak dominuje, jęczmień dominuje, no i kukurydza, która jest nieodzowna do prowadzenia tej naszej hodowli, prawda, i plus biogazowni. No właśnie, na waszej hodowli, bo tutaj jakby o tym nie padło, jak duża jest to hodowla? Hodowla jest nieduża, mamy gdzieś 120 krów mlecznych, no i wszystko, co jest potrzebne do remontu stada, prawda, odnawiania tej liczby krów mlecznych, to razem gdzieś liczy z cielętami około 240 sztuk. Nie? I to wszystko musi obsłużyć ta kukurydza, prawda, i obsłużyć biogazownię. Nie? Kiszonkę, przeliczając na pieniądze i przetwarzając ją na biogaz, sprzedajemy, można tak w cudzysłowie powiedzieć, gdzieś koło 400-500 zł za tonę. Nie? A na rynku po prostu kosztuje mniej niż 200 zł. Jak wy tu na dzisiaj dzielicie między siebie pracę? To już jest większość po pana stronie? Tak, większość jest po mojej. To znaczy tak, decyzyjne wiadomo jest tata. Jak to mówimy, palcem pokazuję, a resztę wykonuję ja, nie? Sprawy techniczne, sprawy związane z jakby taborem maszynowym, to już jestem ja. Znaczy grubsze remonty na przykład to już zlecamy tam firmom zewnętrznym. Remonty takie, wiadomo, jakieś słabsze, które możemy się podjąć, oczywiście sobie robimy sami. Jakieś tam wymiana oleju, jakieś tam takie rzeczy to już we własnym zakresie. A u was zarówno te starsze, jak i nowsze ciągniki tak się przeplatają, można powiedzieć. No przeważnie już są te nowsze ciągniki, nie? To starsze już żeśmy się pozbyli praktycznie mówiąc i zostało mi, powiem tak, 1,60 mi została i to jest wszystko. Ale jest też ten piękny faworyt, na przykład za naszymi plecami. On już pewnie trochę godzin zrobił w gospodarstwie. Faworyt, pseudonim Dziadek, no już pozostanie z nami chyba już do końca. Byli chętni oczywiście, nie, przyjeżdżają, ktoś się tam poślinił, nawet już nam rzucał jakieś pieniądze, ale niestety no,
nie jest do sprzedania. Nie? On jest wart każdych pieniędzy, ale niestety nie jest przeznaczony na sprzedaż. On ma dokładnie teraz gdzieś około 12 tysięcy godzin. To jak nowy. 2000 rok, kupiony jeszcze przez, jako to był pierwszy, jako ciągnik taki, można powiedzieć, zagraniczny, z zestawem pługiem i siewnikiem Amazonę. No i już został mi się wydaje, że zostanie do samego końca, nie? Ten park maszyn mocno w ostatnim czasie odmłodziliście. To ile w ogóle jest tych traktorów? No i widzimy, że stawiacie przede wszystkim chyba na Fenda właśnie, prawda? Tak, ostatnie lata pozwoliły nam na to, żeby pozwolić sobie na markę Fend. No, co niektórzy nie chcą tego, co niektórzy wolą inne marki, twierdzą, że to Fend to jest psujek taki. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, Fendy nie są nie wiadomo jakimi mocnymi ciągnikami, tak? To są ciągniki delikatne, ale jeżeli dbamy, no to mamy. Ale jest tego sprzętu właśnie ile tych traktorów? Łącznie to jest 16 naliczyłem, nie? No mi się wydaje, że jest trochę za dużo, ale jak co do czego, no to każdy ciągnik się do czegoś tam przydaje. Także to jest wygodne, nie? Wsiadamy po prostu i jedziemy, nie? Nie trzeba po prostu przepinać, kombinować. Wiadomo, że to jest czas, jakieś nerwy, bo coś tam nie idzie, takie rzeczy, nie? No, także to jest dosyć ciekawe, no i staramy się to jakoś, wiadomo, że ten na przykład największy ciągnik nie robi jednej rzeczy, no robi na przykład dwie rzeczy, nie? Ma tak zwanego drapaka i talerzówkę, nie? Dużą, nie? I to jest wszystko, co robi. Największy, czyli 500 koni, największy ze stajni Fenda, prawda? Tak, tak. Zakupiony został chyba bodajże 2 lata temu. No, spisuje się. Super maszyna, także mogę ją polecić. Ja dodam, że on zostaje zawsze wykorzystany do prac, które pasują do jego mocy. Nie? Że na przykład ten top-down, prawda, ten, jak to Paweł określił, drapak do uprawy bezorkowej, on wymaga, porobiliśmy to w ubiegłych latach takim ciągnikiem 400-konnym i on się po prostu pocił. Nie? Szkoda po prostu nadużywać, prawda, mocy, prawda, tego ciągnika, bo szybko by się zużył, nie? Mimo tego, że jest Fend. Nie? A ten jest dopasowany, on sobie biega, prawda, w tej maszynie tak jak powinien, prawda, to robić. Nie? To samo do pługa mamy przeznaczony jeden ciągnik, trochę lżejszy. Tam widział pan zresztą na placu, nie? On stoi cały czas przy pługu i będzie tylko orał, bo nam zostało trochę do orki, bo nie zdążyliśmy zrobić, prawda, wszystkich orek przed tymi mrozami. Ale widzimy też, że istotne jest dla Was to, żeby o ten sprzęt zadbać, że wszystko jest schowane pod dachem. Lepiej się spisuje i nie jest narażony ten sprzęt na działanie tych czynników zewnętrznych, a po drugie sama satysfakcja i widok, że wszystko jest pod dachem, swoje robi na morale człowieka, właściciela właściwie, że jest wszystko schowane tak, jak być powinno. Jest też jeszcze jedna maszyna w gospodarstwie, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie samolot. Jest samolot. Była kiedyś motolotnia, teraz jest samolot, był inny i teraz jest ten, mi się wydaje, finalny. I to jest konkretnie samolot. To jest Aeroprakt A32 produkcji ukraińskiej. Obydwoje panowie potraficie latać, prawda? Ja już coraz rzadziej latam albo w ogóle polegam, Paweł tam używa go, no a ja jestem pasażerem, no z tytułu wieku i nie chcę narażać ani sprzętu, ani siebie, ani swojej rodziny na ewentualne jakieś tam przypadki. Oczywiście samolot też jest używany przez nas do obserwacji tego wszystkiego, nie? Z góry po prostu lepiej widać, lepiej uprawę widać, czy coś tam rośnie, nie rośnie. No i po prostu do ogólnej rekreacji, tak? Jako tam można po pracy, można sobie gdzieś polecieć, nie? Ta biogazownia w Pana gospodarstwie to jest jedna z pierwszych biogazowni rolniczych w Polsce. Zaczął Pan pracę nad nią już 13 lat temu, można powiedzieć, prawda? Zacząłem 13 lat temu i robiliśmy to, tak można powiedzieć, sposobem gospodarczym, jak najtańszym, bo trzeba było mieć fundusze, żeby to zrobić za jednym zamachem, skończyć inwestycję w ciągu 1 roku, zamknąć ją po klucz i eksploatować. Myśmy to robili chyba przez 3 czy przez 4 lata za własne środki, które były albo nie było ich, nie? Ale zdołaliśmy skończyć i ona była jedna z pierwszych, tak jak pan zaznaczył, biogazowni. Ja byłem niedoświadczony. Firmy, które mi tą biogazownię budowały, były różne i robiły według swojego po prostu projektów, które teraz musimy poprawiać i musimy wymienić teraz na przykład gazociągi wszystkie, bo są za cienkie, prawda, nie można ich czyścić, bo są tak położone, że utrudniają, prawda, dokładne czyszczenie. Nie? Oprócz tego troszeczkę był inny ten dozownik do kukurydzyśmy powymieniali napędy, bo te oryginalne napędy były niepotrzebne, były przerysowane. No, silnik tam, gdzie jest teraz, pracuje 11 kW w dozowniku, tam był 30 kW. Nie?
no to uznałem, że szkoda prądu, nie? Bo za dużo prądu zużytego na potrzeby wewnętrzne ograniczają ilość prądu sprzedanego, a ilość prądu sprzedanego decyduje o tym, jaki jest zysk, nie? I wszystko się kręci do tego, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego urządzenia. W 2017 roku mniej więcej można powiedzieć wystartowała ta biogazownia, prawda? Ładnie w 2016. Spłaciła się już? Ile kosztowała? Wie pan, tak globalnie mówiąc, już się spłaciła chyba po 4 latach. Po 4-5 latach teraz pracuję już na plus, ale nie powiem panu dokładnie, ile to wynosi, bo to jest raczej subiektywne podejście do obliczeń, bo można robić sobie kreatywną księgowość i wyliczyć tak, że jest bardzo wielki zysk, albo wyliczyć tak, że tego zysku nie ma. Nie? Ale biorąc pod uwagę rzeczywistość, to ona wspiera bardzo poważnie, wspiera finansowo, prawda, gospodarstwo rolne, chociaż nie dominuje w gospodarstwie. Gospodarstwo nie jest podporządkowane pod biogazownię, tylko na odwrót. Nie? Panie Pawle, pan pewnie się zajmuje na co dzień więcej tutaj, jeśli chodzi o biogazownię. Ile to czasu trzeba poświęcić codziennie, żeby to obsłużyć? Powiem tak, pierwsze 2 lata to była tragedia. Tragedia związana z obsługą tych urządzeń, jeżeli chodzi o to, co się stało i nie wiemy, gdzie mamy ręce włożyć. Na dzień dzisiejszy, no jeszcze cieszę się, że wyleczyliśmy się z tatą od wrzucania obornika do tego całego biogazu. No, obornik stanowi bardzo niski procent, prawda? Bardzo niski, bo Kiedyś on stanowił większy, a teraz już troszeczkę mniej jest tego, nie? I względy ekonomiczne po prostu podyktowały taki system karmienia. Obornik wbrew temu, co jest przekazywane w środkach i propagowane, że to ma być przetworzone, on nie daje zysków żadnych. Nie mówię o gnojowicy, bo nie mamy gnojowicy. I to się po prostu, ja już dokładnie wyliczałem, jakie są korzyści z tego, to lepiej ten obornik zużyć jako nawóz bezpośrednio na polu, niż przerabiać, prawda, na biogaz. Ile tego wsadu dziennie trzeba tam dostarczyć? około 14 ton. 14, 13, 12 w zależności od warunków. Jak jest zimno, tak, to tego jest więcej. Jak jest ciepło, to jest trochę mniej tego substratu. To jest jedna rzecz, a kolejna rzecz, no to już jest jakby zarządzanie tym wszystkim z zewnątrz, z telefonu, z komputera, czy właśnie już tam na miejscu? Biogazownia jest kontrolowana częściowo w większości przez aplikację w telefonie, także możemy to zdalnie obserwować i w niektórych przypadkach nawet usunąć pewne usterki zdalnie, ale są takie przypadki usterki, że trzeba przyjechać i zainterweniować bezpośrednio. Panowie, trochę liczby, bo o tym nie powiedzieliśmy tak naprawdę. Jaka moc jest w tej biogazowni tutaj? Moc biogazowni to jest 400 kW, ta maksymalna moc, ale ona pracuje średnio na 90%, to jest 360 kW. Tak jak wcześniej mówiłem, silnik, który jest zaangażowany w tym całym procesie, on był pierwotnie konstruowany na moc 360 kW. Już jest wymieniony silnik, też chciałbym, żeby to powiedzieć, prawda? Tak, wymieniony jest, bo przepracował 58 000 godzin. 24 000 remont połowiczny, 50 000 zdecydowaliśmy się już na remont całkowity, tak zwany shot block, nie? Blok to znaczy, że zdajemy stary blok, dostajemy drugi silnik goły, to znaczy bez oprzyrządowania, oprzyrządowanie zostaje u nas. Nie? Zabierają, prawda, go, przywożą nam świeży blok, prawda, uzbrajają go w ten sprzęt towarzyszący, no i chodzi dalej. Ile ta biogazownia jest w stanie tego prądu rocznie wyprodukować? No i ile za niego jesteście w stanie otrzymać? Jak to wygląda obecnie w dzisiejszych czasach? Dostajemy dzisiaj za prąd z dopłatą, subwencją, która nam się niby należy nam się, bo spełniamy wszystkie warunki. To jest kogenerator z pełną kogeneracją, to znaczy z pełnym wykorzystaniem tych produktów odpadowych w postaci ciepła, że ciepło nie jest wypuszczane w powietrze, tylko zużywane, prawda, do ogrzania miejscowości, no, na cele użytkowe. Kilowatogodzina kosztuje, przy naszej sprzedaży kosztuje gdzieś koło złotówki. Kilowatogodzina. Megawatogodzina to jest 1000 kilowatogodzin, no to kosztuje tak jak kosztuje, prawie 1000 zł. I tak naprawdę ta subwencja tutaj gwarantuje to, że to się opłaca. Gwarantuje, że to się opłaca. Jeżeli pozostanie tylko ta cena rynkowa czarnego prądu, no to wtedy interes trzeba będzie chyba zamknąć. Bo koszty eksploatacji są
Nie mówię, że może są wyższe od ceny prądu, ale nie gwarantują zysków. Ciepło jest odpadem takim, który jest wykorzystywany. To nie stanowi dużych przychodów wielkich, bo to, co ludzie płacą, mieszkańcy płacą za to ciepło, to są jakieś kwoty symboliczne właściwie. No, oni płacą za cały rok, biorąc pod uwagę ceny opału, że za taką cenę, za cały rok kupią sobie 1,5 tony węgla. No, za 1,5 tony węgla mają ogrzewanie przez cały rok i grzanie wody użytkowej przez cały rok. Nawet w te największe mrozy, nawet kiedy ta temperatura... Prawda, że są takie mrozy, prawda, ogrzewanie działało skutecznie. Nikt się nie skarży, że ma zimno w domu, że cokolwiek jest tam nie tak. Jeszcze jedna sprawa, gdzie wykorzystujecie to ciepło, to jest suszarnia, prawda? Wykorzystujemy na suszarni, ale na suszarni wykorzystujemy ją w okresie letnim, wtedy kiedy ona jest potrzebna. Nie? Dogrzewamy suszarnię gazem, nie? Ale wtedy jest zużycie tego gazu dużo mniejsze. Grzany warsztat, grzane są pomieszczenia biurowe, jest grzana woda w oborze użytkowa, prawda? I dużo rzeczy jeszcze takich korzystnych dla firmy. Jak pan zaczynał, nie było wiadomo, jak długo ta biogazownia będzie w stanie pracować. Wie pan, ja do tej pory nie wiem, jak długo jeszcze będzie pracować to biogazownia, kiedy ona się rozpadnie, zardzewieje, zasypie się jakimś szlamem. Trudno powiedzieć. Na razie to, co mówiłem wcześniej, omawiając z panem, że nie ma oznak, że ona po prostu jest mniej sprawna z jakiegoś tam powodu. Jest tak samo sprawna jak na początku. Były dobrodziejstwa, czyli to właśnie ciepło, prąd, a jakieś wady tu widzicie po takim czasie? Znaczy ja wadę widzę tylko taką, że jeżeli przychodzi błąd i muszę jechać o 1 czy 2 w nocy na biogaz, coś tam zrobić, nie? No to wie pan, to jest wada, nie? No a reszta no to... Można było po prostu ten błąd przesunąć i przyjechać rano, ale wtedy biogazownia stoi i każda godzina przerwy to jest odpowiednia ilość kasy, nie? Której nie wpompujemy, prawda, do sieci. Nie? I to pierwsza rzecz. Druga rzecz to wtedy nie ma ciepła, a przy takich warunkach jak dzisiaj to ciepło jest istotne. Nie? Zresztą mogę nadmienić tak między wierszami, że ja i Paweł mieszkamy w domach, które są też ogrzewane tym biogazem i to w pierwszej kolejności nam zależy, żeby on grzał, nie? Ten cały układ. Tu nie chodzi o cenę, jaką płacą ci użytkownicy, bo budując tą biogazownię, obiecałem im ciepło za darmo. A teraz się okazuje, że mają płacić, ile tam oni płacą? 300 zł chyba za kwartał. No to nie jest dużo. Nie? Lato i zima, cena nie jest zróżnicowana, cały czas płacą i są zadowoleni. Co byście powiedzieli rolnikom, którzy myślą o budowie biogazowni? Warto? Budujcie? Wie pan, to jest indywidualna sprawa każdego gospodarstwa rolnego. Znaliśmy takiego jednego, co mówił: Remi, nie buduj biogazowni. Remi, nie buduj biogazowni. Nie? Wtedy, w tamtym okresie też już tak zastanawiałem się, czy tata dobrze robi, budując to, nie, ale no, tak wyszło jak wyszło. Dużo pracy przy budowie było z naszych środków, tak, i te koszty były troszeczkę, jakby można, zniżone. Bo w sumie to wyniosło około 6 milionów, można powiedzieć? Nie chyba, nawet nie. Ale na tamte czasy to też była pokaźna kwota. Dzisiaj można liczyć 2 razy więcej. Spokojnie. Trzeba 12-13 kawałków, żeby coś takiego stworzyć. I co, koniec końców było warto. Tak. Było warto, ale nie powiem panu dokładnie, ile zarobiła ta biogazownia. Plany na przyszłość. Są już jakieś tutaj plany na kolejne inwestycje konkretne? Męczę tatę różnymi pomysłami, ale tata ma takie swoje hasło. Konserwatywne, nie? Swoje hasło, bardzo takie dosyć, no można powiedzieć, ciekawe i powiem szczerze, jeżeli człowiek tak pomyśli na dłużej, no to ma to rację. Hasło brzmi: po co ci to? Nie? I to tak... Powiedziałem wcześniej, że 2 kotletów ani ty, ani ja nie zjemy kurde na obiad.
to po co ten drugi Ja kotlet? się cieszę, że jest czas, tutaj z chłopakami staramy się, robimy, żeby to było szybko zrobione i jakiekolwiek awarie, jakiekolwiek co, staramy się zrobić w godzinach pracy. Pracujemy od 7 do 15, nie? I po prostu resztę już możemy sobie na własne jakieś tam pomysły spędzić czas. Mamy każde soboty i niedziele wolne, bo nie ma takiej potrzeby pracować w takie dni wolne. Nawet w sezonie, wie pan, staramy się tak zrobić, tak zorganizować, żeby ta sobota była wolna. Oprócz żniw, no żniwa to wiadomo. Możliwe się staramy, aby to kombajny zjechały za dnia. Nie? Za dnia zjechały tutaj na bazę i koniec. Tutaj pytam, macie konkretnie przeznaczonych pracowników do produkcji zwierzęcej i oni się tutaj jakby tym zajmują od A do Z. Oni są oddzielną grupą, która jest nietykalna i zarabiają dosyć dużo. Ale dzisiaj w kryzysie mlecznym Dzisiaj w kryzysie mlecznym, kiedy mleko tanieje, oni dostają podwyżki. Nie? To jest absurdalnie niemożliwe. Nie? No, bo jeżeli za tym idzie spadek cen mleka, no to kurde, ja tracę na tym. Nie? A oni na tym nie tracą. ale koniec końców jest to nadal rentowne przedsięwzięcie? Wie pan, granica rentowności przy naszej oborze to jest, ja mówię o cenie jednostkowej za 1 litr mleka, to on musi kosztować złoty 60 zł, 70 i dzisiaj taka cena funkcjonuje na rynku. Kosztowało kiedyś mleko ponad 2 zł, to wtedy przychodziło to po prostu bardzo lekko i człowiek się cieszył, że jest zysk z tego. Nie? A dzisiaj niestety trzeba przeczekać ten okres, może się poprawi kiedyś. Paweł tu mnie namawiał parę razy, zróbmy peleciarnię, zlikwidujemy krowy, kupimy sprzęt, będziemy produkować pelet. Nie? Ale ja mówię tak, po co ci to? Podsumować to wszystko, nie? Biogazownia dobrze zbudowana nie śmierdzi. Przede wszystkim. A nasza jest źle zbudowana i też nie śmierdzi. To jest coś, z czym walczy się od lat, a nadal się ten temat pojawia, że przede wszystkim ludzie boją się smrodu, kolokwialnie mówiąc. Powiem tak, były na początku wycieczki przyjeżdżały z różnych gmin, oczywiście gminy ościenne też tam coś planowały. Ja pamiętam sytuację taką, że ktoś wyszedł, jeszcze nie wyszedł z autobusu i już czuł smród. Nie? Także to było, mi się wydaje, że to było już z góry narzucone przez kogoś tam albo przez sam po prostu sobie tak stwierdził, że musi taką wyrażać opinię, aby czegoś tam gdzieś nie było. To czego możemy życzyć wam na koniec tutaj? Zdrowia przede wszystkim, a reszta to przyjdzie sama. To zdrowia panowie i tego czasu i spokoju. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dziękujemy bardzo.